Dzisiaj pokażę Wam włącznik światła od Meross, czyli w sumie tak naprawdę pierwszy włącznik z HomeKit, taki prawdziwy, który nie trzeba było kombinować, który mogłem zamontować w swoim mieszkaniu, więc jest to pewnego rodzaju wyjątkowy sprzęt. A Was zapraszam do jego recenzji. Tradycyjnie już rozpoczniemy od, opowiedzenia o tym, jak wygląda ten włącznik i trochę skomentowania jego wyglądu. To nie jest typowy polski włącznik. Gdy wejdziemy do mieszkania z wielkiej płyty, w którym spędziłem większość swojego życia, tak nie wyglądają tam włączniki. To jest włącznik, który możemy spotkać w amerykańskich filmach akcji. Albo coś w ten deseń. Kojarzy mi się z amerykańskimi włącznikami światła, co nie zmienia faktu, że bardzo się cieszę, że one wchodzą też na nasz rynek i to się trochę wymiesza i może akurat komuś będzie coś takiego pasowało. Dla mnie w porządku, nadal jestem chyba przyzwyczajony do tych naszych takich zwykłych, ale jest ok. Jeżeli chodzi o wygląd, tak jak widzicie, to jest włącznik dopuszkowy, który po prostu montujemy tak jak każdy inny włącznik światła. On ma pojedynczy przycisk w tym miejscu, czyli to jest włącznik pojedynczy. Powinniście słyszeć taki specyficzny klik-klak, mniej więcej. Czyli on działa w ten sposób, że tutaj go od dołu jakby naciskamy. Tutaj mamy taką małą diodę, która świeci się, gdy jest zapalone światło, aczkolwiek możemy to wyłączyć w aplikacji. W tym miejscu mamy kod HomeKit. Oczywiście jak już zamontujecie na stałe ten włącznik światła, to pewnie go sobie zdejmiecie, wiadomo. Ja go jeszcze mimo wszystko zostawiam. A jeżeli chodzi o tył, to mamy tak, mamy wejście L-in, L-out, ale to, co mi się bardzo podoba, to jest włącznik, który potrzebuje kabla N, ale to miejsce na kabel N zostało specjalnie tutaj wyszczególnione. Czyli nie ma żadnego problemu z tym, jak go podpiąć, tylko od razu będziecie wiedzieli, że kabel N leci tutaj. Teraz pokażę Wam, jak ten włącznik światła wygląda od środka. Tutaj już mam sposób na niego, żeby go sobie otworzyć wygodnie. Nie od dołu, tak jak jest to wycięcie, ale od góry. Mi jest wygodniej. Tu jest płytka, oczywiście do sterowania całą inteligencją, a tutaj mamy wejście do naszej puszki. Normalnie do zwykłej polskiej okrągłej puszki wejdzie bez problemu, czyli jego montujecie, najpierw podpinacie kable, później wkręcacie śruby, no i potem leci sam włącznik, czyli typowy, zwykły montaż. Oczywiście, jak zawsze powiem Wam, że potrzebujecie pomocy elektryka, bo nie powinniście się bawić kablami samodzielnie, no ale jak widzicie, no tutaj dosłownie są 3 kabelki do podpięcia, żeby on zaczął działać. Teraz trochę o samym włączniku i może nie specyfikacji technicznej, a bardziej jego integracji z asystentami, bo to jest włącznik, który się zarówno integruje z Google Home, HomeKitem, tak jak tutaj widać, oraz Alexą. Więc na pewno jego bardzo dużą zaletą jest to, że możecie go dopiąć do różnego rodzaju ekosystemów i on będzie tam pasował. Moim zdaniem to jest zdecydowany krok producentów, żeby otwierać się na wiele różnych ekosystemów. Dzięki temu ich produkty są bardziej uniwersalne i taki właśnie jest ten włącznik Meross. Teraz pokażę Wam, jak Meross wygląda w samej aplikacji. Zacznijmy od Apple Dom, czyli mojej ulubionej aplikacji, bo on ma integrację z HomeKit, więc tam go najbardziej recenzowałem i tam go najbardziej sprawdzałem. Więc tak, mamy go w lewym dolnym rogu, tak jak widzicie, Smart Wi-Fi Wall Switch. Ja go mogę sobie włączyć, wyłączyć, mogę wejść głębiej, wtedy mogę sobie go przesunąć, żeby go włączyć, wyłączyć, a w ustawieniach mam pokój i typ, czym on jest. A gdy przejdziemy sobie do aplikacji Meross, no to widzicie, że mamy tutaj podstawowe informacje, jego ikonkę, nazwę i to, czy to światełko, które Wam pokazywałem, ma się świecić. Poza tym widzicie teraz, że w samej aplikacji też mogę go włączyć albo wyłączyć. A tutaj mamy go w Google Home, gdzie również mogę go włączyć, wyłączyć, a nawet w Alexie. Czyli tak jak Wam wspominałem, mamy pełną integrację we wszystkich asystentach i to jest w nim super. Czas na podsumowanie tego włącznika światła. My go dostaliśmy ze sklepu smartbest.pl, gdzie go dostaniecie za 89 zł i tam serdecznie Was odsyłamy i zachęcamy do tego, żebyście go tam kupili. Moim zdaniem w tym włączniku jest wyłącznie kwestia wyglądu. Jeżeli on się Wam podoba, to jest to włącznik dla Was, bo ten włącznik się komunikuje z HomeKit, Alexą, Google Home, a jeżeli nie chcecie jakimś cudem żadnego ekosystemu, to ma własną aplikację
Meros. Więc po prostu to jest to, jak moim zdaniem producenci powinni działać i to jest kierunek, w którym powinni oni iść. Więc ja Wam naprawdę z ręką na sercu polecam ten włącznik. Póki co jest tylko taki pojedynczy, mam nadzieję, że z czasem powiększy się gama i będą podwójne, potrójne i tak dalej, jeżeli będziemy tego potrzebowali. No ale jeżeli szukacie inteligentnego, pojedynczego włącznika, który nie kosztuje fortuny, no to Meros jest dla Was rozwiązaniem. Ja serdecznie dziękuję za ten film i oczywiście subskrybujcie, lajkujcie i wpadajcie na nasze pozostałe filmy. Już za sekundę 4 wokół mnie pojawią się. Możecie wybrać którykolwiek.